Witajcie w nowym vlogu. Przyszłam do Was, bo stwierdziłam, że to jest coś, co warte jest pokazania. A jeszcze w sumie nie miałam okazji, żeby Wam o tym opowiedzieć. Jestem na etapie tworzenia sierści. No i jakbym nie była sobą, zaczęłam się zagłębiać coraz bardziej w tworzenie ucha. No i niestety dlatego u mnie to wszystko tak długo trwa, bo coś się wkręcę takiego, no wiecie, wy na tym korzystacie, tylko tracicie na czasie niestety. No ale summa summarum jest plus tego. Chciałam Wam pokazać, jak tworzę sobie ucho i wpadam na to, żeby pokazać Wam, że te włoski, które są tutaj od środka ucha, są ważne i jak mogą być ważne i jak mogą zmienić w ogóle częściowo wygląd figurki, a może nawet być to coś bardzo znaczącego. Zobaczcie tutaj, na tym przykładzie. Mam nadzieję, że będziecie to widzieć. O, wyostrzymy. Akurat słońce zaszło za chmury, ale mam nadzieję, że będziecie widzieć. Jak nie, to rozjaśnię obraz. Dodałam te włoski tutaj do środka i zobaczcie, z tej strony nie ma tych włosków. I o co chodzi? Jak tutaj wyglądowo zmieniło to, że zrobił się taki kąt, czyli wyostrzyło w ogóle kąty na głowie, a po drugie, jak to optycznie skróciło ucho. Widzicie, te uszy są takie samej wielkości, ale to ucho wydaje się krótsze od tego. Przez to, że ma te włoski. A te włoski mają może z 2 mm, wystają ponad, ale jak to świetnie wygląda. Jeszcze nie zrobiłam tutaj sierści na samej górze. To jest tak żebym wiedziała mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Ale muszę przyciąć, bo tutaj za dużo tych włochów. Ale powiem Wam, normalnie tak mi to jara, że dodawanie takich rzeczy. I bardzo dziękuję wszystkim moim klientom, że są tak wyrozumiali, że u mnie to tak długo idzie, bo ja cały czas coś poprawiam i udoskonalam. I przez to nawet sama siebie zaskaczam, jest takie słowo w ogóle, że coś takiego wychodzi. No i właśnie też chciałam Wam pokazać, jak może taki niuans w postaci takich niby włosków, które, no, co by mogłoby zmienić, jak zmieniają. No dobra, to by było na tyle. Już finalny wygląd tej figurki to zobaczycie, myślę, że już niedługo. Ale przed tym jeszcze będą 2 figurki co najmniej, zanim zobaczycie tego vloga. Dobrze, to ja uciekam do dalszej pracy. Słuchajcie, postanowiłam się do Was odezwać, gdyż chciałam Wam pokazać, jak wykonuję figurkę akurat tego danego psa. I mam tutaj boksera. W poprzednim vlogu już zobaczyliście, że stworzyłam ten tułów. I dzisiaj włos się napatoczył. I dzisiaj Wam chciałam pokazać, na jakiej podstawie tworzę w ogóle całą jego figurkę. I tak, wydrukowałam sobie tułów. To nie jest konkretny ten pies, ponieważ konkretny ten pies to jest ten. To jest umaszczenie pręgowane, więc będzie trochę zabawy, ale szukałam zdjęcia w ogóle w internecie, żeby była cała sylwetka z tej perspektywy. I to jest najważniejsze, żeby jak szukacie właśnie zdjęcia psów, bardzo mało jest takich w internecie dobrze zrobionych pod tym kątem, bo wiecie, są, ale z góry Wam nie robi to roboty, gdyż musi być centralnie na wprost i tak jakby ktoś był na wysokości głowy tego psa, miał aparat. I to jest najważniejsze w zdjęciu, żeby było prawidłowe i musi być też w dobrej odległości. Nie wiem, w jakiej odległości jest to zrobione, ale myślę, że akurat proporcje się zgadzają. Nie może być za blisko, bo wtedy głowa jest nieproporcjonalna do całej sylwetki, więc musicie też brać pod uwagę. No i teraz największa zabawa w tym, żeby dobrać do tego profilu głowę, żeby było widać na wprost. Przecież musicie sobie zmierzyć odległość oczu i to jest bardzo ważne, żeby właśnie mieć tą głowę na wprost,
a jak nie mamy tego, to musimy sobie mniej więcej znaleźć psa, który jest podobny do tego, żeby były mniej więcej proporcje. No nie jest to prosta sprawa, jeśli chodzi o realistyczne zwierzęta i to jeszcze takie, które robicie pod zamówienie. A jeszcze trudniej, jeżeli tego zwierzęcia w ogóle tutaj nie ma na tym świecie, bo to dotyczy też tego pieska. Nie ma go z nami i nie można mu zrobić zdjęcia, o które jakie chcecie, żeby najlepiej Wam było robić według tego zdjęcia. No i co? No ja mam tylko to zdjęcie. Mam zdjęcie jak leży, ale to tak pod kątem zrobione, także to też nie robi roboty. Są z góry te fotki. No także znalazłam sobie takiego randomowego psa, który mniej więcej sylwetką jest podobny do tego psa. Głowa, żeby była też podobna. Rozstaw oczu i tak dalej. No i najważniejsza zabawa to to, żeby sobie znaleźć, jeżeli mamy na przykład wielkość, a żeby ta głowa odpowiadała tej na wprost. I to może się wydawać, że jest większa, ale nic bardziej mylnego. Tam się może się różnić milimetrami o pół centymetra. Zawsze tak będzie, że nie dobierzecie idealnie. No, ale sobie dobrałam taką i mierzyłam sobie mniej więcej tutaj odległość, że od tego wafla dolnego, wiem, że tu jest otwarty pysk, ale mniej więcej od wafla jest 3 z kawałkiem i tu jest tak samo około 3, tak, tu jest no 3 z kawałkiem, tu jest 3. Tu wiem, że tu jest trochę większa, ale też nie wiem, jaka jest perspektywa dokładnie, z jakiej odległości jest zrobiony ten pies, także będę sobie, myślę sobie, że to będzie dobrze, jeżeli chodzi o odwrócenie tej głowy w profil. Wiecie, o co mi chodzi. Ciutkę może zmniejszę tą odległość tutaj, bo tu jest około 3 cm, to zrobię 2,5 i wtedy myślę, że to wystarczy, bo i tak potem powiem Wam, że jak wklejacie oczy w tą podstawę głowy, tą bryłę, to i tak potem jak nakładacie powieki i tworzycie naokoło wełnę tych oczu, to one i tak się rozsuwają. Także też bierzcie to pod uwagę. 2-3 mm, nawet nie jest pół centymetra się robi z tego wszystkiego. Tak samo jak dziubiecie i jest nacisk na figurkę, to może być tak, że to oko w pewnym momencie się oddala. Możecie nawet przez to... O, i jeszcze druga sprawa. Można tam gadać i gadać, ale powiem Wam, że właśnie różne są formy nacisku. Jeden mocniej trzyma tą figurkę, drugi mniej. Ja trzymam mocno i jest tak, że nieraz robię dziurę, możemy zrobić na tym przykładzie. Robicie dziurę na oko i ja naciskam bardzo mocno i przez to ta cała głowa się cofa do tyłu. Wiecie, o co chodzi? Że ten oczodół jest dalej i może być tak, że z jednej strony głowy jest bardziej ubite, z drugiej mniej i tam, gdzie jest mniej ubite, jak wciskam tą dziurę, żeby zrobić na oko, cofa się to oko. Musicie sprawdzać potem, czy one są równomiernie, a jak nie, no to po prostu dołożyć tej wełny. Naprawdę to wszystko jest bardzo ważne, bo potem Wam ta głowa całkiem się zniekształca podczas tworzenia, bo to cały czas pracuje. To nie jest jakaś twarda glina, tylko wełna jest bardzo miękka i trzeba na to bardzo zwracać uwagę. Ja na to zwracam uwagę właśnie przy tworzeniu figurki. Także dlatego tak bardzo ważne jest, żeby to nie było miękkie, bo to po prostu Wam się rozjeżdża. Cała praca, oko potem wyjdzie pół centymetra nad jednym, prawe nad lewym, albo na odwrót. Krzywo wychodzą, gdzieś właśnie się zaginają te oczy. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie ta figurka, ta podstawa była dobrze ubita, ale nie możemy przesadzić w drugą stronę, żeby potem można było na nie pracować, bo z kolei jak za bardzo ubijecie, to potem jest trudno dołączyć następną warstwę wełny. Dobra. 6 minut opowiadania, ponad prawie 7. Także to taka sama opowieść o tym, jak stworzyć samą podstawę figurki. Tutaj na przykładzie właśnie boksera, a potem Wam pokażę, jak zrobiłam głowę i może się, jak nie zapomnę,
nagram, jak już będę miała podstawę głowy i jak będę dołączać oczy, bo wiem, że są osoby, które są ciekawe, jak to się dzieje i Wam też pokażę. Dobra, uciekam do pracy. Słuchajcie, mam tu tą głowę. Zrobiłam sobie mniej więcej taką podstawę i chciałam Wam pokazać właśnie, na jakiej podstawie przyczepiać oczy. Czekajcie, bo teraz gdzieś sobie zakałapućkałam oczka. O właśnie. Mam takie. One są 6 mm. I powiem Wam, że też dobrać oczy też nie jest takie proste. Metodą i prób i błędów, jaką chcecie wielkość uzyskać. Tutaj przy tej głowie, która ma około na ten moment 4 cm. To sobie porównam jeszcze. A czekajcie, tu mam jeszcze na komputerze zdjęcie i długość od nosa, bo ja tak mniej więcej mierzę do miejsca za uszami. No to jest 4 cm. Ale wiecie, to zawsze się może zmienić i pewnie jeszcze się zmieni. I teraz tak, ja tu mam to zdjęcie tego przykładowego psa i ja już zauważyłam, że głowy się różnią, bo ten mój nie ma takiej typowej, nie ma takiego typowego pyska bokserzego, takiego jak ten ma. On ma dłuższą kufę, bo jest jedno zdjęcie, gdzie widać, że ma dłuższą od tego. Więc to wszystko trzeba brać pod uwagę. I zobaczcie też jedną rzecz, że na tym zdjęciu to przecież wydaje się, że jest profil, ale to nie jest profil, to jest półprofil, bo ten pies jest lekko skierowany w naszą stronę. Nie jest tak, tylko widać, że jest trochę tak i już macie inną perspektywę. Też nie widzicie do końca, jak długi jest ten pysk. A mniej więcej tak sobie układam, tak jak on jest tu, ale będzie i tak dłuższy, bo pierwowzór ma dłuższy pysk. Więc naprawdę kombinacje są ostre. Tu sobie zrobiłam tak i to patrzcie, to jest bardzo ważne, z góry patrzenie. Pies nie ma nigdy oczu na wprost, tylko jest trochę jakby ma na skos. Wiecie, o co mi chodzi? Zrobię tutaj tak na podstawie tej szpilki, że te oczy są tak o, trochę na bok, o jakieś 10 stopni, 20. Nigdy nie są tak na wprost, tak widzicie? Nie są nigdy tak, tylko trochę minimalnie leżą na boku, bo pies ma kąt, ma większy kąt patrzenia niż my. No i tu trzeba zrobić tak, żeby właśnie nie było bardzo na wprost. Też nie róbmy na kółku, żeby to było okrągłe, bo przecież jak wbijemy tutaj oko na tej części, o właśnie tak jak tu jest, o właśnie chcę Wam pokazać. Specjalnie sobie zrobiłam tutaj miejsce, żeby wsadzić to oczko. I tu jest na okrągło zrobione i zobaczcie, no i gdzie tu wsadzę? Muszę sobie dorobić ten kawałek. No jest zabawy z tym, naprawdę. To ogólnie wymaga jakiejś osobnej lekcji, budowy głowy i tak dalej. I każdy pies jest inny, powiem Wam. Właśnie to jest to, że to jest w tym trudność, że musiałabym zrobić kurs albo PDF-a na każdą rasę psa. I tak sobie myślę, żeby kiedyś taką zrobić, oczywiście. To nie byłby głupi pomysł. Płatny po prostu wzór w PDF-ie do kupienia na to, żeby ktoś sobie zrobił figurkę danej rasy. Bo to nie jest uniwersalne, każda rasa jest inna. Niby jest jeden pierwowzór, ale psy z krótką kufą mają inny rozstaw oczu, inne pyski, zakrąglone głowy, płaskie głowy. Tu potrafią mieć te stopy większe, mniejsze. Naprawdę jest taka kombinacja, że tak się wydaje też, że koty są trudne. Ale jak tak patrzę się na psy, to jest tyle raz, że może nawet i przebijają kota, tylko kot ma bardziej taką, ten pysk taki trójwymiarowy. Pies jest chyba bardziej do ogarnięcia, moim zdaniem, chociaż może mogę się mylić. Dobra, i będę robić tutaj tę drugą część, żebym mogła przyczepić oczko.
No i przychodzę do Was właśnie z takim niuansem. Bardzo dobrze, że sobie przypomniałam, żeby Wam to pokazać. Bo to właśnie, co wcześniej Wam opowiadałam. Jak ma wpływ nacisk i tak dalej. No i też podczas tworzenia oczu bardzo ważne jest to, że zobaczcie, niby sobie dorobiłam sobie tą drugą część. No i tutaj niby wygląda, że jest ok, nie? Nic bardziej mylnego. Przekręcacie tą głowę i patrzcie, że to oko jest cofnięte. Na wprost nie rzucałam się to po prostu w oczy. No może minimalnie, ale nie tak do końca. Ale jak już popatrzycie się tak z góry, to widać, że to oko jest sporo cofnięte. I teraz trzeba to wyrównać. No i niestety trzeba tutaj dołożyć wełny i znowu sprawdzić. Dlatego sobie weźcie sobie najlepiej takie szpileczki i na tej podstawie sobie sprawdzajcie, czy oko jest ok. No. Potem jak już to zrobię... Aha, jeszcze Wam pokażę teraz jeden myk. Właśnie teraz Wam pokażę. Wyciągam sobie tą szpilkę. No i daj mi na to, że chcę sobie tu zrobić oko. Dobra, wyciągniemy to, bo zaraz się ukuje i tak, znając szczęście moje. I teraz patrzcie. Niby jest wszystko ok. Chcemy na tym... Sprawdziliśmy sobie. Wszystko pasuje. Te oczy są równo. Dajmy na to tak, że tak jest. Teraz robimy dziurę. I już mam nacisk na tą całą głowę. I zobaczcie, ja też cofnęłam teraz tą wełnę do tyłu. Cofnęłam do tyłu w ogóle. Ale wiecie, o co chodzi. Cofnęłam tą wełnę i zobaczcie teraz, że teraz jestem na tym samym poziomie, co byłam z tym okiem, ale dajmy na to, że niech będzie to oko dobrze zrobione. I teraz jeżeli jest tak samo ubite, to się cofną obydwa do tego samego momentu, a jeżeli nie, jeżeli jedna strona jest bardziej ubita niż druga, to może być tak, że to jedno oko będzie tak, o tu, a drugie będzie właśnie tak. Sprawdzajcie to na bieżąco, czy Wam pasuje. Patrzcie, teraz jest mniej więcej dobrze. No, mniej więcej muszę to zobaczyć od góry na kamerce. Nie, i tak jest cofnięte. No dobrze, ale trzeba to sprawdzać cały czas, jak potem wkładacie to oczko, bo potem sobie robię tym dziurkaczem dziurkę. Przy okazji pokażę, bo może być tak, że zapomnę zaraz nagrać. Także już zawczasu pokażę. Robię sobie tutaj dziurkę. Wkładam tu klej. Matko, zaraz zgubię to oczko, głowę. Wam pokażę, jak to robię. Czyli tutaj robię dziurę, wkładam klej, no i wkładam tu oko. No, koniec. I potem zafilcowuję już to oko. Tylko pilnujcie tego, żeby sobie nie zarysować oka. Niektórzy robią tak, że nie wkładają tego na klej. Dopiero na samym końcu, jak już figurka jest prawie zrobiona, wyciągają, wydubują to oko, dają klej i wsadzają to oczko na samym końcu, już jak jest powieka zrobione, wszystko. No różne są szkoły. Jak Wam jest wygodnie. Ja nieraz robię tak, nieraz tak. Przy kotach najczęściej, najpóźniej wsadzam oczy, bo one są największe i największa możliwość tego jest, że można sobie gdzieś rychnąć. Tu jest małe oczko, więc potencjalna rycha jest mniej prawdopodobna, no ale tak to jest. Tak, żeby ten film nie trwał 300 miliardów lat, to tak Wam pokażę, o co chodzi. No i oczywiście oko robimy mniej więcej na tym poziomie, może trochę być wyżej, ale pamiętajcie, żeby on chociaż przynajmniej kawałek zahaczał o kufę. Nigdy nie był nad kufą, bo psy nie mają tak oczu. O, tutaj możecie też zobaczyć, że to oko jest trochę, jakieś 20%. No bo zgubię zaraz sobie oczko. 20% gdzieś jest zagłębione w tej kufie, nie? Także gdzieś tutaj jest. Ani nie za nisko, ani też nie za wysoko. Całkiem nad kufą nie może być to oko całe. Zawsze kawałek zahacza tutaj o tą kufę. Dobra. To by było na tyle. Jeżeli jeszcze coś mnie olśni, to Wam nagram. Odzywam się w ostatniej odsłonie. Więcej o tym, jak kończyłam tego boksera, będzie w następnej części. Tak wygląda głowa, podstawa głowy w zasadzie. No i co? Trochę było zabawy z tymi faflami i tak dalej. No ale już
całość jak składam i też co mam do powiedzenia, bo mam trochę tematów do poruszenia a propos w ogóle social medii i to zobaczycie już w następnym tygodniu. Życzę Wam cudownego tygodnia. Dziękuję za wszelkie łapki w górę, za wszelkie polecenia. Udostępniajcie moje filmy na innych platformach, żeby był jakikolwiek tutaj ruch, żeby inni ludzie dowiadywali się o tym fixowaniu, bo dużo osób też chce się nauczyć i nawet nie wie, że takie vlogi są, że w ogóle taka technika jest. Także polecajcie, udostępniajcie, za to Wam bardzo dziękuję. Tutaj mam łapki. Kolejna tylna się robi. Uciekam. Jeszcze raz życzę Wam cudownego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym vlogu.